Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, i Maryja zawsze dziewica. Luz de Maria de Bounie, orędzie Jezusa Chrystusa, na czasy ostateczne. Mój ukochany ludu, znacie dobrze waszego Pana, dlatego wiedzcie, że moja cierpliwość jest nieskończona dla tych, którzy są moimi. Ostrzegam was, abyście się przebudzili, nie po to, abyście stracili nadzieję w moje miłosierdzie, ale po to, abyście postanowili wyrzec się grzechu i odnowili się wewnętrznie duchem wielkodusznym. Potrzebuję, abyście byli czujni duchowo. Dzieci moje nie żyją pozorami, lecz tym, co zachowują w sercu, dlatego stworzenie ludzkie, które nie jest zjednoczone ze mną, nie będzie mogło dzielić się tym, czego nie zachowuje, ani nie przeżywa, ani nie utrzymuje praktycznie w swoim sercu. Mój umiłowany ludu, zło nie ustaje. Moje dzieci nie mogą przestać walczyć ze złem, które otrzymują z zewnątrz. Dzieci moje nie mogą ustawać w walce, którą mają w sobie i która stale rozszerza się o ludzkie ego, dając im poczucie wyższości. Nie zapominajcie, że jest i będzie mała święta resztka i to was wzywam, abyście byli częścią tej małej grupy moich prawdziwych dzieci. Dzieci, czuwajcie z zapalonymi lampami, zachowując moje słowo, nie poddawajcie się uogólnionej apostazji, to jest tylko preludium do mojego końcowego triumfu, a nie zniszczenie tego, który jest wielki. Bądźcie czujni, nie pozwólcie, aby pozory was zwiodły, bo ci, którzy mnie nie kochają, żyją pozorami i przyjdą, aby zaprzeczyć mojemu słowu. Jakże często wspominałem o moim aniele pokoju, abyście zapoznali się z tym, który przyjdzie, aby dać moje tchnienie mojemu ludowi i całkowicie odróżni się od zła. Po pierwsze dlatego, że przyjdzie po pojawieniu się Antychrysta, po drugie dlatego, że jest znakiem mojej miłości i po trzecie dlatego, że patrząc na niego, w jego spojrzeniu zobaczycie moją matkę. Ten mój anioł pokoju pozostanie z wami. Módlcie się za tych, którzy staną obok mojego anioła pokoju, wezwę ich, aby byli wolni od wszelkich egoistycznych skłonności i usunę z drogi mojego anioła wszelkie przeszkody przed jego przybyciem. Zło uprzedza tych, którzy są moi i próbuje ich zatrzymać, powodując, że myślą o sobie, udaje mu się wziąć w swoje szpony małą porcję piasku, aby moje dzieci udusiły się w pozornej górze piasku. O dzieci, jak łatwo poddajecie się ludzkiemu ego. Rozpoznajcie, że nie podejmujecie maksymalnego wysiłku, rozpoznajcie, że jesteście słabi i dumni, rozpoznajcie, że patrzycie na siebie bardziej niż wasi bracia na was. Mój umiłowany ludu, niektórzy patrzą z przerażeniem, strachem lub obojętnością na to, co dzieje się w moim kościele, ale nadal trwają bez zbadania lub wzięcia pod lupę tego, co naprawdę dzieje się w tej chwili. Niektórzy zazwyczaj mówią, że prześladowania religijne istniały zawsze, tak jak wydarzenia w naturze. Ślepi, nie tylko swoimi oczami, ale ślepi duchowo. Do piekła przykute są te istoty, które postanowiły nie otwierać swoich serc, aby zrozumieć, że w każdym pokoleniu istniała chwila poprzedzająca oczyszczenie tych, którzy się przeciwko mnie buntują. Ślepcy, którzy z wielką obojętnością pozwalają przejść ukrytemu i milczącemu dziełu zła, które zawsze wdzierało się do mojego kościoła, aby go zatrzymać. Właśnie ta chwila jest tą poprzedzającą oczyszczenie, ta chwila i żadna inna, dlatego też, na długo przedtem, szatan z wielką przebiegłością skoncentrował się na atakowaniu mojego ludu poprzez hierarchię mojego kościoła, ale w tej chwili, zło piekła przyjęło nową strategię, zainfekować mój kościół, mozolnie pracując od seminariów, aby ustanowić fałszywy kościół w służbie ciemności i w buncie przeciwko zasadom naszego boskiego prawa.
umiłowany mój narodzie, jestem obecny w świętej ofierze na ołtarzu, gdzie jestem traktowany z wielką obojętnością, lekceważeniem i pogardą. Niekiedy jestem wręcz porażony, gdy podczas konsekracji podnoszą mnie, a następnie bez najmniejszej powagi upuszczają na ołtarz. Dzieci, czyż nie jest to wielka część kryzysu, jaki przeżywa w tej chwili mój Kościół? Czy nie okazują w ten sposób niewiary w moją rzeczywistą i prawdziwą obecność w konsekrowanej hostii? Czy nie jest to znak, że nawet kapłaństwo jest w niektórych przypadkach traktowane tylko jako kolejny zawód, jako środek, a nie jako dar? Tak to jest, że mój lud żyje pośród niejasności i nie wzrasta duchowo, ponieważ nie otrzymuje należnego pokarmu słowa, które prowadzi go do wzrostu i które daje życie. Otwórzcie oczy, nie tylko te cielesne, ale i duchowe. I zobaczcie, jak stopniowo celebracja eucharystyczna traci swoją wartość, przyzwyczajając w ten sposób mój lud do tego, że mnie nie potrzebuje lub nie widzi mnie jako centrum mojego Kościoła. Moje dzieci uwierzą, że nie potrzebują swojego Boga. Ludu mój, obudź się przed tymi, którzy chcą się chwalić i z brzydotą duchowej letniości przyjmują złego jako dobrego. Ci, którzy nie kochają i nie szanują mojej matki i nie zachowują przykazań, wchodzą do mojego domu i obrażają mnie. Ci, którzy nie wypełniają woli Bożej, zostaną wprowadzeni w wielkie zamieszanie, w ciągłym przyglądaniu się temu, co się dzieje, będą obojętni i zaprzeczą, że znaki są znakami, rozpowszechniając wśród mojego ludu wiadomość, że wszystko jest w porządku. Ogromna większość ludzkich stworzeń pozwoli, aby odebrano wam centrum braterskiego, sakramentalnego zjednoczenia i pokarmu mojego ludu, jakim jest msza święta, zmieniając ten wielkoduszny sakrament wprowadzeniem innych ideologii. Nie posłałem tych, którzy zniekształcają moje słowo. Nie posłałem tych, którzy traktują mnie z pogardą, ani tych, którzy bluźnią przeciwko mojemu świętemu duchowi. Wielka apostazja nasila się z powodu obojętności moich kapłanów, sług mojego ludu. Zło przeniknęło do mojego Kościoła w ręce moich własnych sług, których ostrzegam, aby nie popadli w zamęt, a przez ten zamęt nie byli prześladowcami mojego ludu, wśród którego znajdują się moi słudzy, prorocy, którym powierzam moje słowo, aby było przekazane moim i aby moje słowo nie zostało zniekształcone. Moja matka strzeże mojego wiernego proroka w swoim sercu. Wilki w owczej skórze będą prześladować moje instrumenty i będą mówić mojemu ludowi, aby nie słuchał, aby ignorancja panowała wśród moich i aby nie zostali ostrzeżeni. Zapominacie, że przychodzę. I co zastanę? Diabła wyniesionego na tron i oddającego cześć. Moje świątynie sprofanowane, a moje dzieci uciszone. Trzecia tajemnica Fatim Ska znajduje się w moim słowie, została daną z surowością, aby mój lud obudził się i żył nowym świtem i nie żył dalej w ignorancji i nie dał się doprowadzić do hańby dekadencji. Cisza, mój ludu, cisza. Kto odważył się zachować słowo mojej matki owiane anonimowością? Milczenie nie jest dla mojego ludu, dlatego wyjaśniam moje słowo i słowo mojej matki mojemu ludowi, zanim noc zamknie się z niewiedzą wokół tych, których kocham. Moja matka nie zostanie uciszona, będzie nadal z większym naciskiem błagać mój lud w tej chwili, będąc niewiasta obleczoną w słońce, która prowadzi moich do mnie. To pokolenie będzie żyło tym, czym nie żyły poprzednie pokolenia, grzech tej obecnej ludzkości przewyższa grzechy poprzednich pokoleń. Ciężki błąd, zaprzeczanie grzechowi, zaprzeczanie istnieniu zła poprzez dawanie wolności libertynom, którzy zarażają tych,
którzy pozostają niezdecydowani lub słabych, którzy są olśnieni tym, co światowe. Mój umiłowany ludu, ja przychodzę po was. Miejcie świętą bojaźń przed trzykroć świętym Panem zastępów niebieskich. Nie zapominajcie, że owoc w złym stanie zanieczyszcza inne owoce. Nie zapominajcie, że kto uznaje, że musi się zmienić, aby wrócić na drogę nawrócenia, zasługuje na to, aby zasiąść przy stole i oczekiwać wiecznej uczty. Jestem miłosierny, moje dzieci, i jestem sprawiedliwy, tak bardzo, że moja doskonałość jest nieskończona, zarówno w miłosierdziu, jak i w sprawiedliwości. Przychodzę, aby wezwać was do zadośćuczynienia za przewinienia, które popełniacie przeciwko naszej Trójcy. Przyjdźcie do mnie, który czekam na was z wieczną miłością. Błogosławię was, Jezus.